Nazywam się Eugenia Wieczorek, mieszkam w Jarocinie, to jest Wielkopolska. Urodziłam się na Wołyniu, w powiecie Dubno. To jest niedaleko Łódzka, w tym trójkącie. Na wsi się urodziłam. W 1938 roku przyjechaliśmy w 1945 roku do powiatu, w 1945 do powiatu nowotomyskiego. To jest też Wielkopolska, tylko bardziej na zachód. I tam matka z ojczymem, bo już miałam drugiego ojca, otrzymali jako repatrianci gospodarstwo, no i w tym gospodarstwie była słoma. I zaczynało się od robótek pająków, bo to było coś nowego. Wielkopolanie rdzenni tego nie znali i na święta Bożego Narodzenia robiliśmy pająki. Z siostrą przycinałyśmy słomki, ja miałam wtedy 8, 9, 10 lat. Później było szydełko, haft normalnie krzyżykowy, powoli. Moja mama potrafiła jeszcze prząść, ja nie umiem na kołowrotku. I tak doszliśmy do drutów, także te podstawowe nie potrafię, tylko robić jednego, koronki klockowej. Natomiast jeśli chodzi o koronkę frywolitkową, pierwsze kroki stawiałam pod okiem babci i to już byłam po studiach i właśnie babcia nauczyła się od kogoś tam z rodziny swojej siostrzenicy i tak robiła podobnie jak ja. To była moja pierwsza praca, zrobiłam z ciekawości, bo ja wszystkiego lubię dotknąć. Zrobiłam to z ciekawości i przyjechałam do domu i mówię, takie paskudztwo to ja nie będę robić. Szydełko jest ładniejsze. I przez lata robiłam szydełkiem. Bardzo dużo obrabiałam koleżankom chusteczki i serwetki. Różnie to bywało. No wiadomo, potrzebowałam pieniążki, ojczym nie dawał za dużo. I po przejściu na tą rentę poszłam na zajęcia do klubu nauczyciela. Taki klub działał u nas już 3 lata. I tam było tkactwo na ramię. I ja koniecznie chciałam spróbować tego tkactwa. I w międzyczasie, jak ja uczyłam się tkactwa, przyjechała pani z Poznania, jedną z naszych pań emerytek nauczycielek, z pracami frywolitkowymi. I pierwsze jej prace, które mi pokazała, ale ona już była na emeryturze, w ogóle pracowała w fabryce Cegielskiego i uczyła, jeździła i uczyła panie. Ta pani mieszkała w Poznaniu, świętej pamięci, bo pani Paulina już też nie żyje. I ja na pierwszych zajęciach, w związku z tym, że już to czułenko miałam w ręce, załapałam i kierowniczka klubu, jak tamta pani już zrezygnowała, to zwróciła się do mnie z prośbą, nawet trudno to nazwać prośbą, bo była dosyć apodyktyczna, to wie pani co, niech kilka pań chce się uczyć, niech im pani pokaże. Nawet nie proszę, tylko niech im pani pokaże. No i niech ta pani pokazywać zaczęła i do końca roku szkolnego. Ale frywolitka to jest coś lekkiego, zwiewnego, cieszącego oko. Nawet może to być etymologicznie maleńka rzecz, byleby ona spełniała te warunki. Taka naprawdę frywolna. Zaczyna się od czułenka. W tym czasie, jak ja uczyłam, nie było czułenek w Polsce. Do Niemiec jechały panie, które znały niemiecki. Raz kupiły, raz nie. Tu mam właśnie takie niemieckie czułenko plastikowe. Były 2 kolory. I tych czułenek nie miałam. Dopiero kupiłam po 2000 którymś tam roku. Natomiast, żeby mogła uczyć, a nie miałyśmy czułenek, pani Pauliny mąż robił czułenka. I mój mąż podpatrzył. I zaczął sam robić. I dzięki temu frywolitka była w Jarocinie, bo on robił drewniane czułenka, które są ciepłe w dotyku. Ja mówię, że te ręka się poci, a te są wręcz, to drewno jest ciepłe, ono grzeje. I na to czułenko trzeba nawlec nici, wszystko się robi ręcznie. Proszę, w ten sposób. Tu jest takie przejście,
Niektóre niemieckie mają taki kołeczek, który się obraca, ale ja mam takie właśnie i wiąże się nitkę. Na początku zwykle uczę grubą nitką, bardzo grubą, żeby były widoczne węzełki. Na każdy węzełek, proszę zwrócić uwagę, wiążę pętlę, chwytam i tu między tymi palcami jest przestrzeń do wykonywania odpowiednich ruchów. Teraz czółenko musi przylegać równolegle, żeby nim nie operować i nie przewracać. Zawijam na palce. Na początku panie uczą się nas do samego końca, żeby się dobrze trzymało. I czółenko prowadzę dołem pod nitką. Ta nitka schodzi do końca, i dołem pod czółenkiem przechodzi. I teraz wiążę. Jest to taki niby zwyczajny węzełek, ale on musi się wiązać z palców na nitce czółenkowej. To jest dopiero połowa węzełka. Drugą połowę węzełka nie zawijam na palce. Czółenko prowadzę górą i dołem. I zamykam węzełek. I proszę zwrócić uwagę, z takich malutkich węzełków powstaje praca. I znowu ponownie wiążę dołem i górą. I dołem i górą. Tak już później. I teraz mam już zrobionych, cały czas muszę liczyć 4 i to jest 5. węzełek. I teraz robię pikotkę. Robi się ją inaczej. Wszystkie węzełki dociągałam do końca. Teraz zostawiam kawałeczek nitki, chwytam tak, żeby to przytrzymać, żeby ona nie uciekła i w ten sam sposób przekładam czółenko dołem i górą i mam pikotkę. I robię następne. To już jest pierwszy węzełek, 2, 3, 4 i 5. Ja zrobię jeszcze jeden pikotek, czy pikotkę, różnie to mówią i tak, i pikotka, i pikotek. 2, 3, 4, 5. Powinny być 3 pikoty, ja zrobiłam 2, ale o co mi chodzi? Jeżeli jeden z tych węzełków będzie odwrócony odwrotnie, to kółeczka nie można zamknąć. A tu cała filozofia polega na tym, że ja nitkę tu przytrzymuję palcami, paznokciem i tu zaciągam. I w ten sposób powstaje kółeczko. To jest koniczynka z 2 kółeczkami do obszycia. Tu mam właśnie wykorzystaną tę koniczynkę. To jest, jeżeli chodzi, to też jest, a to jest ślimaczek schowany z wysuniętymi różkami. Natomiast tutaj jest koronka wykonana 2 czółenkami. Na czym to polega? Robi się tak samo jak koronkę, wszystkie te, które są robione z nitką, tylko że w miejsce nitki musi być obowiązkowo drugie czółenko. I tutaj dlaczego? Dlatego, że z tego drugiego czółenka, to tak jak z kłębuszka, robimy łuk. I na tym łuku robimy kółeczko. Można byłoby ewentualnie wykorzystać czółenko, ale wtedy wszystko się przewraca, a frywolitka powinna być ułożona, tak żeby ona wyglądała ładnie. To jest koronka wymagająca ogromnego nakładu pracy. I jeżeli zrobimy to z byle jakiej nitki, to wtedy będzie się praca po kilku praniach rozłazić. Ja mam tutaj kilka rodzajów nitki. To jest niemiecki kordonek. Najlepsze są niemieckie. 80. I to jest 80 również. Z tym, że to jest bardzo bogaty wzór, to jest luźniejszy, dlatego ta wygląda na grubszą. To jest atłasek, właśnie ten zaraz po stanie wojennym taki produkowali. To jest ta sama nitka co tu, tylko że kolorowa. To jest w klubie nauczyciela. Myśmy robiły, żeby robić w ogóle i ćwiczyć, robiłyśmy z różnych kolorów, bo nici białych nie było. W
w latach 80. dopiero jak zaczęłam współpracować z Cepelią, to oni sprowadzili z Łodzi dla nas atłasek, ale cieńszy od tego i robiliśmy dla nich z tego atłasku. Bo frywolitka nie powinna być kolorowa. Ja to pokazałam tylko dlatego, że to były te czasy, kiedy było robione, ale jak pojechałam do Warszawy na Cepeliadę w 1987 roku, to ludzie nie patrzyli za granicę, czy kolorowa, czy nie. Polska frywolitka musi być biała, ewentualnie w kolorze écru, bo ona dotarła do Polski poprzez siostry zakonne. One najpierw w klasztorach, kościołach, na dworach robiono i to była biel, ewentualnie kolor kielicha beż. I u nas w związku z tym, że było bardzo dużo dużych gospodarstw, siostry zakonne pochodziły również ze wsi, nie tylko gdzieś tam z miast. Gro to były właśnie wiejskie dziewczęta i właśnie wiele tych dziewcząt przenosiło z klasztorów do swoich miejscowości właśnie tą technikę koronkową. Te siostry zakonne, przyjeżdżając do domu, pokazały, a że w dużych wsiach gospodynie organizowały się, tak jak dzisiaj w kołach gospodyń, tak to poprzedniczkami kół gospodyń wiejskich były koła włościanek, bo rolnik, taki zamożniejszy, to nie był tam jakiś chłop, tylko włościanin już. I właśnie poprzez koła włościanek ta pani, która mnie uczyła, właśnie jeszcze przed wojną w kole włościanek się nauczyła, w Lesznie, czy gdzieś koło Leszna, bo oni też z gospodarstwa się wywodzili, tam miała siostry zakonne w domu. Bo tylko znane w Wielkopolsce było długi czas tylko szydełko. 200 lat liczy koronka frywolitka w Polsce i najpierw dotarła właśnie na te tereny zachodnie w XVIII wieku, w XVI wieku dotarła na zachód, a w ogóle sama koronka ma 2000 lat i wywodzi się ze starożytnego Egiptu i Rzymu. Kiedyś robiono głównie serwetki, kołnierzyki i mankiety, czyli dekoracja odzieży i wystrój mieszkań. Nie było obrazków, nie było tak jak ja tutaj mam. No gwiazdeczki były, bo wiadomo, że one były wykorzystywane na różne sposoby. Nie było czapeczek, nie robiono. Ja teraz robię co? Aniołki, gwiazdeczki, pisanki, bombki. Także wykorzystuję to w ten sposób, ale dawniej robiono głównie serwetki. Wszystkie wzory, które tutaj mam, to są wszystko mojej głowy wzory. Dodam jeszcze jedno. Warunek udziału w konkursach organizowanych przez spółdzielnię Folklor był taki, że nie może być ten wzór nigdzie publikowany, musi być wytworzony przez twórcę. I stąd ja musiałam się sama nauczyć tego robić. Ale tutaj jeszcze nawiążę do naszego Jarocina. Miałam tutaj samotną panią, chorowała na piętrze, tu na moim piętrze, a ja dzieci do szkoły, mąż do pracy, ja już nie pracowałam, tylko w tym klubie miałam swoje roboty, prosiła czasami, żeby coś jej kupić i przyszłam do niej z czółenkiem i zaczęłam robić. I ona nic nie mówiła, dopiero na drugi dzień przyszłam do niej i ona mi pokazuje, zrobiła kawałeczek koronki. I nie przyznałam się, ja przed wojną robiłam i proszę sobie wyobrazić, że była wywieziona do generalnej guberni, do Niemców i tam miała pracować w polu. Jak Niemka zobaczyła, że ona to potrafi robić, uchroniła się przed polem, robiła tylko frywolitki. I ona miała jakieś starą książeczkę ze wzorami, a to nie były wszystkie wzory. Były te elementy i ten środek ja odrobiłam i ja z tego zrobiłam
serwetkę, bo proszę pani, na czym polega praca z frywolitką? Chyba z każdą pracą ręczną. Ja mówię tak, głowa myśli, ręce robią, oczy pomagają, ale ja to robię sercem. A jedna wróżka, jak ja to mówiłam, mówi, proszę pani, ja jestem wróżką. Ja pani powiem, że pani wkłada w to swoją duszę. Ja mówię, może i duszę.